Niemcy niestety dla powstańców mają panowanie w powietrzu i lotnictwo niemieckie po prostu robi co chce, a to znaczy, że bombarduje nie tylko powstańców, nie tylko wojsko polskie, ale również cywili. Zaraz, ale niedaleko, zaraz tam za Wisłą są myśliwce innej armii niby sojuszniczej, sowieckie. I nic? I nic. Tak, to jest rzeczywiście kolejny etap egzekucji miasta. Gdybyśmy nie mieli Warszawy w generalnym gubernatorstwie, to nie mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. Warszawa jest i pozostanie ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się niepokój w tym kraju. Fragment dziennika Hansa Franka z 14 grudnia 1943 roku. Mój Führerze, pora jest dla nas niezbyt pomyślna. Z punktu widzenia historycznego jest jednak błogosławieństwem, że Polacy to robią. Po 5-6 tygodniach wybrniemy z tego. A potem Warszawa, stolica, głowa, inteligencja tego byłego 16-17 milionowego narodu Polaków będzie zniszczona. Tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód i od czasu pierwszej bitwy pod Tannenbergiem leży nam w drodze. A wówczas historycznie polski problem nie będzie już wielkim problemem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, ba, nawet już dla nas. Heinrich Himmler do Adolfa Hitlera we wrześniu 1944. Gdy myślę o Warszawie i II wojny światowej, to dla mnie jest oczywiste, że to jest miasto polskie, które było największą ofiarą niemiecką. I to stolica też europejska, która była największą ofiarą niemiecką. No bo trzeba powiedzieć tak, w prawie 80% ona została zniszczona i prawie połowa jej ludności została wymordowana. Warszawy miało nie być, zgodnie z założeniami Hitlera i jego towarzyszy, i ten projekt zniszczenia, ten szaleńczy projekt zniszczenia prawie się Hitlerowi udał, no bo nawet wśród części warszawiaków panowało takie przekonanie, że nie mamy po co wracać. Byli tacy warszawiacy, którzy nie wrócili do swojego miasta, ale na szczęście większość z tych, która się uratowała, nie miała wątpliwości, że do Warszawy wracać trzeba. Nasz cykl nazywa się Zagłada Polski, a więc w naturalny sposób ten plan Zagłady Polski realizowany od 1 września 1939 roku przez państwo niemieckie i jego agendy zakładał, wpisane w to było, założenie zagłady stolicy Polski. Przypomnijmy, w oryginalnej wersji tego tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939, te rozgraniczenie tak zwanych stref wpływów niemieckiej i sowieckiej przebiegało w pewnym momencie na linii rzeki Wisła i Warszawa miała być miastem podzielonym. Część lewobrzeżna, czyli zachodnia część Warszawy miała przypaść Niemcom, a część prawobrzeżna wschodnia Sowietom. Potem były te korekty tego wyjściowego planu i jak wiemy, cała Warszawa znalazła się po wrześniu 1939 roku pod okupacją niemiecką, ale przypomnijmy, w czasie kampanii wrześniowej około 10% już wtedy miasta zostało zniszczone. Bo niszczenie Warszawy rozpoczęło się już
we wrześniu, od początku września i tym głównym narzędziem do niszczenia tego naszego miasta, naszego, bo ja jestem warszawiakiem, to pozwolisz, że będę tak mówił do ciebie jako poznaniaka, no było przede wszystkim naloty. Tu Niemcy wykorzystały tę śmiercionośną, wówczas bardzo nowoczesną technologię ataków bombowych. Tu zasłynęły te samoloty Junkers, czyli tak zwane Sztuka. Czyli Rotterdam nie był pierwszy. Tak, tak. I tu rzeczywiście już podczas tych kilku tygodni obrony miasta zniszczono 10% budynków Warszawy. To był pierwszy etap. Wszyscy chyba mamy przed oczyma tą chyba ikoniczne zdjęcie, jak płonie wieża zegarowa Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień 17 września 1939 roku. Wtedy niemieckie bomby trafiły w Zamek Królewski, który potem został przez Niemców ostatecznie do fundamentów trafiły, bo to to było świadome, tak? Bo to było uderzenie. Zamek Królewski, siedziba wówczas prezydenta RP, już prezydenta nie było, bo prezydent wyjechał z Warszawy na początku września, ale to bombardowanie Zamku Królewskiego miało symboliczny charakter i ono jest właśnie, jak użyłeś tego słowa, ikoniczne właśnie dlatego, że było zapowiedzią tego, co będzie potem. Jeśli Niemcy poważyli się zniszczyć tą jedną z największych pamiątek historycznych Polski i jednocześnie miejsce symbolizujące majestat Rzeczypospolitej, to była zapowiedź tego, że na tym nie poprzestaną i to nie będzie zwykła okupacja, tak jak były okupacje w XIX wieku i to nie będzie zwykła wojna, tylko to będzie wojna na wyniszczenie zarówno ludzi, no i całych miast. Dokładnie to zapowiadał Adolf Hitler w czasie swojej ostatniej odprawy z dowództwem Wehrmachtu tuż przed agresją na Polskę, że to będzie nie wojna o osiągnięcie jakiejś linii, tylko wojna na zniszczenie, w tym przypadku zniszczenie narodu polskiego, ale Niemcy też chciały budować nową Warszawę. Mamy świadectwo w postaci tak zwanego planu Pabsta z roku 1940. Pabst, jeden z niemieckich architektów, urbanistów, który kreślił plany stworzenia nowej niemieckiej Warszawy. Specjalista od zagospodarowania przestrzennego, bo ci specjaliści, którzy się ćwiczyli na niszczeniu Polski i innych krajów europejskich, potem rozwinęli całą naukę gospodarki przestrzennej niemieckiej już w Niemczech wolnych, uwolnionych od nazizmu. I ten specjalista od przestrzeni, a przypomnijmy naszym słuchaczom, w Europie Środkowej i Wschodniej Niemcy od września 1939 roku szukają przestrzeni życiowej, Lebensraumu, ale ta przestrzeń miała mieć konkretny wygląd. Warszawa miała być niemiecka, Zamek Królewski miał być zniszczony do fundamentów według tego planu, mówimy o roku 40. Zamiast tego miała być hala ludowa dla Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemiec. Kolumna Zygmunta miała być zniszczona, a zamiast tego w tym samym miejscu kolumna poświęcona Germanii. Tak, ale przejdźmy do drugiego etapu, bo pierwszy etap niszczenia Warszawy to jest wrzesień 1939 i drugi ważny etap, druga ważna cezura to jest powstanie w getcie. Rok 1943. Kwiecień, maj 1943 roku. Getto umiera w Treblince, bo tam 300 tysięcy mieszkańców getta jest eksterminowanych przez Niemców w roku 1942. Ci, co pozostali przy życiu, walczą tak naprawdę o swoją godność. Tak, ale to już są niedobitki i po tym, jak w połowie maja Niemcy ogłaszają koniec getta,
dochodzi jak to właśnie Niemcy mówią, do ostatniego etapu tragedii, tak, i zagłady ludności żydowskiej. Także w tym etapie w 1939 roku to było 360 tysięcy Żydów, mieszkańców Warszawy. Już po powstaniu, po 1943 roku ludności żydowskiej nie ma. Warszawa przestaje być miastem polsko-żydowskim. Już nigdy nie będzie, bo już nie będzie miał kto do Warszawy wrócić. Warszawiacy są na swoim, warszawiacy pochodzenia żydowskiego znajdują się wszyscy od tego momentu na cmentarzu w Treblince. To jest największy cmentarz warszawski. W tym czasie też Niemcy niszczą około 15% tej substancji stałej, czyli budynków, tak? Czyli do końca 1943 roku Warszawa w 1/4 już jest zniszczona. Większy procent utraciła więcej ludzi, bo sami Żydzi to była tak się trzeba było liczyć, około 30% warszawiaków. A więc podsumujmy. Wrzesień 1939, pierwszy etap niszczenia polskiej stolicy. Około 10% miasta jest zniszczona w wyniku niemieckich bombardowań. 1943, to co Niemcy eufemistycznie nazywają akcją likwidacyjną getta, oznacza likwidację, zniszczenie kolejnych 15% miasta, czyli 25%, tak jak powiedziałeś, 1/4. I mamy dwa ostatnie, właściwie ja bym powiedział, że to są dwa etapy. Pierwszy to jest powstanie, a potem likwidacja już świadoma i niszczenie Warszawy. To jest ten 4., ostatni etap. No bo powstanie... 1944 rok. Tak, 1 sierpnia 1944 roku. I Hitler na samym początku mówi o tym, że Warszawa musi być zniszczona. Muszą być zniszczoni, zabici ludzie. Tutaj nie miało być litości dla nikogo, nie tylko dla żołnierzy, ale również dla ludności cywilnej. No i ma być zniszczone całe miasto. W akcie barbarzyństwa niemiecki czołg też przejechał przez płytę grobu nieznanego żołnierza. Tu widzimy też ruiny tych arkad Pałacu Saskiego. Hitler podkreśla, że nie tylko mają być wymordowani wszyscy mieszkańcy Warszawy, ale ma być zniszczone miasto, które ma się ewentualnie ostać jako niemiecka stacja przeładunkowa. I co ciekawe, Himmler podkreślał, że Adolf Hitler wielokrotnie do tego powracał i z lubością oglądał fotografie, które robiły tak zwane Feuerkommanda, czyli te oddziały, które paliły Warszawę. To zaraz do tego dojdziemy, bo musimy ten etap trzeci podsumować. Tak? W trakcie samego powstania znowu zostaje zniszczone 25% miasta i tu głównie to za sprawą znowu nalotów myśliwców, bo myśliwców bombardujących, tak? Czy tych właściwie sztukasów, bo Niemcy niestety dla powstańców mają panowanie w powietrzu i lotnictwo niemieckie po prostu robi co chce, a to znaczy, że bombarduje nie tylko powstańców, nie tylko wojsko polskie, ale również cywili. Zaraz, ale niedaleko, zaraz tam za Wisłą są myśliwce innej armii niby sojuszniczej, sowieckie. I nic? I nic. Po 3 października, po kapitulacji, mimo że Niemcy się zobowiązali, że nie będą niszczyć i rabować dóbr kultury i majątku prywatnego mieszkańców i że pozwolą mieszkańcom wynieść z Warszawy jak najwięcej, oczywiście tak się nie stało i rozpoczął się planowy po pierwsze rabunek, a po drugie planowe niszczenie miasta, które jest bez precedensu. Bo po pierwsze jest bez precedensu, że stolica kraju jest wysiedlona, zostaje wysiedlona. Cała lewobrzeżna Warszawa praktycznie
jest wysiedlona. Podzielono Warszawę na kwartały. Były wyznaczone specjalistyczne jednostki, między innymi taka jednostka Technische Nothilfe. Brano jako robotników przymusowych Polaków z tej ludności, która została wygoniona z powstania, tam z obozu w Pruszkowie, kilkusetosobowe grupy, no bo ktoś musiał te dobra, tak, jakby był jakiś kwartał kamienic, to najpierw były rabowane przez Niemców i selekcjonowane, dywany tu, meble tu, prawda, precjoza tutaj. Potem wchodziło takie komando z miotaczami ognia, podpalało ten kwartał. Potem sprawdzali po paru godzinach, czy się spaliło dokładnie i najwyżej jeszcze powtarzali. No i potem przychodzili saperzy i to wszystko było wyburzane i robili to dość skutecznie, bo proszę zobaczyć, jak dzisiaj wygląda Wola, jak wygląda północne Śródmieście, jak wygląda zachodnie Śródmieście. Właściwie ta zwarta zabudowa, którą mamy w Warszawie, to ona się rozpościera między Woronicza trochę Alejami Jerozolimskimi, prawda? I później, zarówno na zachód, jak i na północ, to już jest zupełnie nowe miasto. Tak, to jest rzeczywiście kolejny etap egzekucji miasta, bo celowe wyburzanie dom po domu, To jest 4. etap. ale ono już trwa tak naprawdę jeszcze w czasie walk powstańczych. Oczywiście już po kapitulacji powstania na Ale wiesz co, początku można października. to jeszcze można by było jakoś w jakiś sposób zrozumieć, tak? No, wojna, prowadzenie działań wojennych prowadzi do zniszczenia. Tu, w momencie, kiedy powstanie się kończy, już nie ma wojny. Ludność z miasta zostaje wysiedlona, wygoniona, miasto zostaje puste i Niemcy świadomie niszczą, żeby zniszczyć. Tak. To już nie ma żadnego, to jest sama satysfakcja, że zniszczymy coś. Orgia niszczenia. Tak, Rzeczywiście zacząłeś naszą rozmowę od tej wyjątkowości, dramatycznej wyjątkowości losu Warszawy w czasie II wojny światowej. Tu rzeczywiście, bo niektórzy mówią, no dobrze, ale przecież Berlin też był bombardowany, ale nikt tam nie dokonywał takich rzeczy, nawet Sowieci po zajęciu Berlina w 1945 roku, czego dokonywali Niemcy po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Palenie cennych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, niszczenie cennych budynków. To nie tylko, że nie chodziło o zniszczenie tylko tego wymiaru materialnego, tej własności materialnej narodu, ale ze szczególną zaciekłością obchodzono się z bibliotekami, tak? Biblioteki to nie jest właściwie to, co materialne, tylko to jest ta część duchowa, to jest część w bibliotece, w archiwach przede wszystkim, jest istotna część narodowej pamięci. A zniszczono świadomie na przykład archiwa, gdzie były diariusze sejmowe wieku XVI i XVII i my dzisiaj już nie ma kopii tych dokumentów. Nam po prostu obcięto kawałek narodowej pamięci i to zrobiono świadomie i bezpowrotnie. To jest egzekucja na mieście. Palenie archiwów, palenie bibliotek, niszczenie budynku Politechniki, Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla, Zamku Królewskiego, który został wysadzony. No właśnie, bo zaczęliśmy od tego zamku, od tego obrazu, który wszyscy Polacy mamy w oczach, jak płonie wieża zegarowa Zamku Warszawskiego, ale to nie jest tak, że te bombardowanie, ten zamek spłonął, ale mury pozostały. A Niemcy po powstaniu po prostu wysadzili trotylem ściana po ścianie tak, żeby nie zostało nic. Ja jeszcze pamiętam, bo jestem z Warszawy, to pamiętam ten plac zamkowy, gdzie stała tylko ten fragment wieży zegarowej, jeden taki kawałek muru był
był podparty i to, co zostało, a reszty nie było. To było takie świadectwo tego, jak się szło Starówką, czy szło się na Starówkę, bo Starówka wtedy już była odbudowana, ale to pozostało. To było straszne memento dla nas wszystkich warszawiaków, bo no, przechodząc tam mogliśmy to codziennie widzieć. Ale słuchaj, czołgi niemieckie wyrywały tory tramwajowe, wyrywano kable telefoniczne, niszczono całą infrastrukturę miejską, kanalizację, elektrownię, żeby już nie było powrotu. Ale to jeszcze jest jeden element, na który nie zwróciliśmy uwagi, bo mówimy o orgii zniszczenia, ale również trzeba wskazać, że to była orgia kradzieży. To ci Niemcy zachowywali się jak no, zwykłe rzezimieszki, zwykłe złodziejaszki, bo przed tym, zanim domy niszczono, to komanda zajmowały się tą własnością, tym, co pozostało i to było ładowane i jechało do Niemiec. Duża część, my w Warszawie, to jest charakterystyczne, że w Warszawie wiesz, no, wszystko się spaliło, a reszta została ukradziona i nie mamy mebli starych. Prawdopodobnie część mebli, zastaw stołowych po dziś dzień są w Niemczech. Tante Helga, skąd masz tą filiżankę z napisem Warszawa? A dziadek przywiózł, kiedy był na froncie. 45 000 wagonów niemieckich wywoziło dobytek warszawiaków w ramach tej wielkiej też akcji grabieży, która towarzyszyła systematycznej akcji uśmiercania Warszawy. Ja mam też takie wspomnienie. Przed kilku laty szedłem no już całkowicie odbudowaną Warszawą i Starówką i było takie zdjęcie tej Starówki w roku 1945 i stali przed tym turyści, porównywali to zdjęcie z tym, co jest, no i mówili, że to zdjęcie to jest chyba nieprawdziwe, bo to jest niemożliwe, żeby coś takiego się stało.